Kiedyś zadałem takie pytanie koledze, mówię, kiedy ostatni raz zrobiłeś coś, co było prototypem i w sumie już nic nie zmieniałeś. To się nigdy nie wydarzyło, tak? Więc jakby trzeba mieć świadomość oczywiście tego, że gdzieś chcemy się posuwać ku finalnym rozwiązaniom i nie mamy czasu nieograniczonego, jasne. Natomiast też bardzo ważna jest świadomość tego, że nawet jak zrobimy prototyp niedoskonały, to on zawsze nas pchnie ku temu rozwiązaniu. Witamy Was w podcaście Go Up. Robimy ten podcast w grupie od EITK, aby stworzyć przestrzeń do rozmowy. Do rozmowy o rozwoju zespołów i organizacji. Dzisiaj porozmawiamy my. Jesteśmy oboje inżynierami, praktykami. Aleksander Majorek I Michał Hałas. Aleksander, zanim zaczął szefować działowi konstrukcji, sam był konstruktorem przez 7 lat i teraz od 7 lat prowadzisz dział konstrukcyjny, a firma Franke, powiesz coś więcej? Jasne. No ja sam jako powiedzmy inżynier zacząłem swoją przygodę z firmą projektując rozwiązania te, które dostarczamy dla naszych klientów. Potem przez krótki czas prowadziłem grupę, która na co dzień rozwija jakby podstawową część naszych produktów, a od ponad roku prowadzę dział R&D. A czym zajmuje się firma Franke? Jeżeli mówimy o tym oddziale, którym my jesteśmy osadzeni, to jest obsługa, nazywa się to QSR, czyli Quick Service Restaurants, czyli restauracje szybkiej obsługi. W dużym skrócie przykłady McDonald's, KFC, Burger King i najbardziej obrazowo można sobie wyobrazić to, jak staniemy przy ladzie w McDonaldzie. Wszystko to, co znajduje się za nią praktycznie pochodzi spod naszego pióra i jest naszej produkcji. Więc rozwijamy systemy chłodnicze, systemy do produkcji, przygotowania posiłków, okapy, systemy przeciwpożarowe. W zasadzie kompleksowo wyposażamy w szyte na miarę rozwiązania dla naszych partnerów. Jeszcze ja się przedstawię. Michał Hałas. W grupie od EITK jestem trenerem i konsultantem. Chodzi głównie o innowacyjność. W tym zajmuję się TRIS, DFA to jest Design for Assembly i Value Engineering. Oprócz tego raz w roku jestem gospodarzem takiej konferencji, która się nazywa Technovation Forum. Także tematem dzisiaj, bo mam nadzieję, że jesteście ciekawi, jak Franke rozwijało się w prototypowaniu, jest budowanie, tworzenie prototypów. Od razu powiem, że nie chodzi o żadne software'owe prototypy, czy też modele biznesowe. Chodzi o takie konkretne, fizyczne rzeczy, które konstruktorzy projektują, a potem są wytwarzane. Tak, takie hands-on. Powiedziałbyś historię z prototypu, z jakąś świeżą? To jest na przykład skok, który udało nam się zrobić w prototypowaniu, pozyskując drukarki 3D i wprowadzając je do wykorzystania. Bardzo wiele, Franke takim corem, głównym rdzeniem naszej działalności i produktów, które rozwijamy, no to jest stal nierdzewna, tak? Więc jesteśmy ekspertami w cięciu laserem, w gięciu dokładnym, w rewelacyjnym spawaniu, tak, że ja pamiętam sam, jak odbierałem pierwszy swój produkt, który zaprojektowałem i po raz pierwszy zdarzyło mi się wylądować na produkcji w kontroli jakości, to sam wiedząc, gdzie te elementy były spawane, po prostu oglądałem to z każdej strony, bo to wyglądało dla mnie jak odlane z formy, wytłoczone, jakby tam nikt tego nie dotknął. Gdybym nie miał możliwości zobaczenia z drugiej strony, gdzie widać jakieś pozostałości po spoinie, powiedziałbym, że to jest po prostu element solid, który został wytworzony na przykład obróbką skrawaniem, a nie był pogięty i był kiedyś płaską blachą. Także tutaj jest to na bardzo fajnym poziomie. Więc bardzo długo wydawało nam się, że drukarki 3D to nie dla nas. I dopiero oczywiście trochę tak sfacylitowało to projekty, które akurat się toczyły,
bo rozwijaliśmy elementy, które już pojawiały się w wykonaniu stworzyła sztucznego i pojawiła się potrzeba, żeby coś prototypować. I trwało to ogromne ilości czasu. Kosztowało jeszcze większe, ogromne ilości pieniędzy, a przede wszystkim skutkowało tym, że projekty toczyły się bardzo mozolnie. No i teraz bardzo długo wydawało nam się, że drukarki 3D nie są dla nas, no bo przecież to nie jest nasz core, nie będziemy drukować metali, chociaż można, wiadomo, no ale nie na taką skalę jest to produkcja. I dopiero daliśmy sobie szansę, jakby tak. Kupiliśmy rozwiązanie, które było no, bardzo dostępne. W zasadzie jest przystępne dla każdego inżyniera, który jest jeszcze na studiach. I od tego zaczęliśmy. Ale skok, jakby może nie technologiczny, ale skok taki, jeżeli chodzi o potencjał na przyspieszenie rozwoju produktów, był kolosalny. My w tym momencie ta drukarka, mogę powiedzieć, zwróciła się, nie wiem czy nie kilkudziesięciokrotnie, jak nie o jeszcze większy rząd wielkości, jeżeli chodzi o ilość wydruków, które zrobiliśmy. Mamy możliwość wspierania nie tylko projektów, które realizujemy, ale i nawet naszego wewnętrznego świata, tak? Czyli naszego utrzymania ruchu wewnątrz fabryki. Sami projektujemy sobie jakieś detale dla siebie, które wspomagają nam albo ułatwiają nam życie. No i oczywiście jesteśmy już kilka kroków dalej, bo ta drukarka chociaż nadal funkcjonuje, jest jeszcze wyposażona w starszą siostrę, która już jest w innej technologii, no ale co warte odnotowania tutaj, no to, że czasem warto eksplorować w rozsądny sposób, delikatnie obszary, które wydają nam się na pierwszy rzut oka kompletnie nie dla nas. Tylko po to, żeby sprawdzić, zobaczyć, czy tam jest jakiś potencjał dla nas, bo bardzo często na pierwszy rzut oka wydaje się, że kompletnie nie, a kończy się to zupełnie odwrotnie. Jeszcze inna myśl. Prototyp, który wcale nie pokazuje nowego produktu. Ale testuje na przykład jakieś rozwiązanie. Ja mam taką świeżą sytuację, no nie dalej jak wczoraj mieliśmy wizytę samego właściciela całej grupy, nie tylko jakby firmy Franke, która jest podzielona na dywizje, pewnie ludzie znają z różnych innych obszarów działalności, nie do końca z quick serwisu, jeżeli chodzi o restaurację. I trochę tak rzutem na taśmę był wrzucony jeden produkt, który też udało nam się bardzo mocno usprawnić, uprościć, ponieważ znowu skupiliśmy się na funkcji, którą potrzebuje użytkownik, a nie na tym, jak wyglądają inne produkty, które teoretycznie dowożą to samo. Tak? I skończyło się to tym, że właśnie wspomniane spawanie, które dla nas też jest olbrzymim wąskim gardłem, no bo wiadomo, można pospawać, jest zawsze higienicznie, jest czysto, natomiast potrzebujesz do tego naprawdę wykwalifikowanego spawacza i nawet zagłębie stoczniowe, w którym się znajdujemy tutaj w Trójmieście nie pomaga, bo nie jeden stoczniowiec przychodząc do nas na rozmowę mówi, że to jest robota dla jubilerów i chirurgiczna i nawet nie są zainteresowani i dlatego mierzymy się z tym na co dzień. I coś, co było spawane i naprawdę tam czasu było na godziny spawania, mierzenia, pozycjonowania, udało się zmienić na w zasadzie 2 elementy blaszane, przenieść części, które były pozycjonowane i wspawywane na elementy wykrawane na laserze i gięte, czyli tak naprawdę łączyliśmy funkcje. I daliśmy sobie możliwość i połączyliśmy wszystko za pomocą jednego typu śrubek. Dokładnie, więc dajemy sobie i klientowi możliwość nie wysyłania na przykład tego zmontowanego, trochę taka IKEA. I przede wszystkim znowu wracamy do zagadnień związanych z ochroną środowiska, no bo nie wysyłamy przede wszystkim po całym świecie po prostu powietrza zapakowanego w pudła. Więc fajny przykład, który też wymagał takiego sprintu na przestrzeni ostatnich 2 tygodni. Przed tym wizytą, tak? Nie, to akurat nie było podyktowane, jeżeli chodzi o wizytę, to było podyktowane tym, że walczymy gdzieś o duże zamówienie, które wiąże się tam z zmianami na jednym z rynków, które obsługujemy.
ale trochę to był taki challenge, który postawił przed nami szef zarządzający częścią Europy i Bliskiego Wschodu tutaj, żeby dowieść rozwiązanie z jakimś targetem cenowym. Jak sobie radzicie z problemami, kiedy tworzycie nowe rzeczy, jest prototypowanie, coś właśnie nie wychodzi, nie działa? Czyli wiesz co, ja myślę, że bardzo istotne tutaj, jeżeli chodzi o prototypowanie, jest zrozumienie tego, że prototypujemy nie po to, żeby za pierwszym strzałem zrobić finalne rozwiązanie. To jest coś, co bardzo pomaga i daje trochę tego takiego luzu, albo po prostu dowozi przestrzeń dla projektantów, konstruktorów, inżynierów wszelkiej maści, ludzi, którzy uczestniczą w projektach. Tam nie ma tego nacisku, że musi być Tak, od razu super. że musi być od razu super. Nawet więcej, powiem ja z mojego doświadczenia, z ludźmi, z którymi pracuję, nawet często trzeba przypominać o tym, że hej, bądź świadomy tego, że jakby robisz ten prototyp po to, żeby posunąć się do przodu, nie po to, żeby zrobić skok na sam koniec i dojechać z gotowym rozwiązaniem. Mówię, kiedyś zadałem takie pytanie koledze, mówię, kiedy ostatni raz zrobiłeś coś, co było prototypem i w sumie już nic nie zmieniałeś. To się nigdy nie wydarzyło, tak? Więc jakby trzeba mieć świadomość oczywiście tego, że gdzieś chcemy się posuwać ku finalnym rozwiązaniom i nie mamy czasu nieograniczonego, jasne. Natomiast też bardzo ważna jest świadomość tego, że nawet jak zrobimy prototyp niedoskonały, to on zawsze nas pchnie ku temu rozwiązaniu. Nawet jeżeli nie nauczymy się, nie wykorzystamy finalnie nic z tego, ale chociażby sprawdzimy jakąś drogę, którą nie chcemy iść, tak? Albo nie chcemy podążać. To jest trochę tak jak z jedzeniem słonia. No nie zjesz słonia na raz całego, więc metoda tutaj salami albo krojenia go na małe kawałeczki jak najbardziej się sprawdza i to jest trochę tak z prototypowaniem, więc dawanie przestrzeni na popełnianie błędów, przestrzeni, która jest jednak jakoś ograniczona albo przynajmniej zdefiniowana, jest tutaj bardzo istotne. Przypomniałem sobie, że wy patentujecie. Zdarza nam się patentować, tak to możemy powiedzieć. Znaczy patentujemy jak najbardziej. Może nie należymy do firm, które na masową skalę patentują wszystko, co opracują, bo jest to wyzwanie, żeby wymyślić coś, co jest w tak popularnej sferze jak restauracje, tak, czy systemy przygotowania posiłków. Natomiast patentujemy i wspomniany przez Ciebie TRIS pomógł nam w opracowaniu rozwiązania, które w tym momencie jest patentowane. To jest coś, co pewnie nasi słuchacze mogą sobie wygooglować albo sprawdzić później. Jednym z projektów, które realizujemy już od wielu lat, jest transporter, który pozwala na połączenie kuchni, tak to nazwijmy roboczo, z obszarem, w którym się wydaje posiłki do klienta, w restauracjach czy w lokalizacjach, które są bardzo, stanowią duże wyzwanie, jeżeli chodzi o layout kuchni. Przykład, starówka, kuchnia w piwnicy, 2 poziomy niżej niż piękne, ładne lobby, które jest na poziomie deptaku. Tak? Albo na przykład przeogromna restauracja gdzieś na lotnisku, w której też jakby rozkład pomieszczeń jest dużym wyzwaniem. To jest, tak jakby mówiąc obrazowo, taki system, który w takich szynach, trakach porusza się trochę tak jak kolejka dla dzieci. System takich połączonych wózeczków, które są napędzane i z jednego miejsca pobierają, w innym miejscu oddają. Mamy uruchomioną restaurację, która jest w Teksasie w tym momencie i ma w pełni zautomatyzowany obszar drive-thru, który wydaje Czyli na człowiek drive'ie. gdzieś tam podjeżdża i Człowiek podjeżdża, automat przyjeżdża tym transporterem, tak, i to jest dostarczane pod okno samochodu. I w sumie też nawet teraz koledzy są na pierwszym field teście, wierzymy z skończonego rozwiązania, jeżeli chodzi o nowe wózki
czy te elementy, które stanowią rdzeń systemu. Że za ileś lat to coraz częściej to już nie człowiek będzie nam coś podawał, tylko odbieramy sobie coś, co do nas przyjeżdża. Myślę, że tak. Nie? Koncepty dark kitchen, czyli takich kuchni, które są całkowicie schowane, niedostępne dla ludzi i tylko w pewnym momencie jest gdzieś okienko, z którego wyjeżdża gotowe rozwiązanie, no dzieją się już na świecie. Nawet jest tak, że często łączą się różne food chainy pod jeden dach i tylko klient sobie odbiera w zależności od tego, co od kogo zamówił. I to jest na pewno przyszłość, tak, automatyzacja tego segmentu, ponieważ no, jakby koszt pracownika, szkolenia, próg wejścia i opieka nad tym jest bardzo dużą częścią tego biznesu. No i wyzwaniem. Tak, automatyzacja z jednej strony fajna, ale to jest nawet wyzwanie dla nas, dla inżynierów. Tak sobie myślę, że nie wszystkie rzeczy są takie zautomatyzowane, ale nadal jest prototypowanie. Bywa, ja sobie teraz przypominam kilka branż, gdzie prototyp jest tak drogi, że od razu jest pierwszym dla klienta produktem i no, uczymy się na nim. Jedna firma, gdzie właśnie poprosili mnie o pomoc z Trizem, projektowała konkretny holownik i tam coś im nie wyszło. Pamiętam, że 2 godziny narzędzi Trizowych i udało się znaleźć fajne, satysfakcjonujące rozwiązanie. Ten holownik już pływa z tym rozwiązaniem, ale też żadnej automatyzacji tam specjalnie to nie było problemem. Problemem była przestrzeń, pewna tam odległość, którą trzeba było według towarzystwa certyfikacyjnego utrzymać po to, żeby właśnie ten certyfikat mieć. Okazało się, że tam wcześniej podjęto takie decyzje, że trudno było tą przestrzeń uzyskać. Udało się, chociaż no, wymagało to myślenia out of the box kompletnie. Tris akurat w tym bardzo pomaga. No Tris pomaga przede wszystkim, ja mogę wrócić do tego przykładu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, bo do tego nie nawiązaliśmy, żeby tak naprawdę poruszać się systematycznie i schematycznie po wszelkich obszarach, w których jest szansa na pomysł. Jakby jest szansa na skupienie się i jakby zastanowienie się, czy nie wiem, czy ten układ odniesienia, czy to środowisko, czy ten z elementów środowiska, w którym się znajdujemy, czy tam coś się porusza, coś pracuje, coś robi, jest w stanie w jakikolwiek sposób nam pomóc i trochę idziemy tak jak taka checklista, nie? Punkt po punkcie, czy na przykład to, że nie wiem, jak coś się dzieje, coś gdzieś w czymś współpracuje, to jest w stanie nam pomóc, tak? Czy to, że jest bliskość jakiejś, nie wiem, jakiegokolwiek elementu, to może być naszą korzyścią, tak? Może dać nam taką przewagę, jeżeli chodzi o wymyślenie rozwiązania. No i udało się dzięki Trizowi wpaść, idąc taką drogą, powiedzmy punkt po punkcie, na to, że przecież w każdym zakręcie mamy no, ten track, tak, więc jest jakaś płaszczyzna, która się pojawia i udało nam się no, opracować taki element, który jakby włącza się dopiero w sytuacji, w której albo zaczyna działać, dopiero w momencie, w którym wózek wjeżdża w zakręt. Tak? Czyli on jakby standardowo jadąc po prostych jest jakby wyłączony, a automatycznie napotykając zakręt uruchamia się przekładnia, która zaczyna stabilizować w tym ruchu. Więc wręcz można powiedzieć dla użytkownika to wygląda nienaturalnie, tak? Bo widzisz coś, co jest zawieszone w jednym punkcie, czyli masz klasyczne takie wahadło i spodziewasz się, że zbliżając się do tego zakrętu coś zaraz się wysypie, zacznie się bujać. A to po prostu jak z takim no, stoickim spokojem obraca się, utrzymując poziom. I tego dotyczył Więc to patent? patentujemy, tak, to patentujemy w tym momencie. Z tego wszystkiego, jak od tylu lat prowadzisz zespół konstruktorów, jakie są Twoje główne lekcje? Czego się nauczyłeś w tym ostatnim czasie, jeżeli ma to związek z prototypami, ale w ogóle z rozwojem produktów? Jaki masz pomysł, co można dla naszych słuchaczy, widzów?
doradzić, jakby podsumować. Jasne. Myślę, że największą taką lekcją, która może pomóc, jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nie robimy wielkich skoków ku finalnym rozwiązaniom, prototypując. Tak? Okej. Prototypujemy po to, żeby albo zamykać jakieś obszary, którymi nie chcemy się dalej zajmować, czyli tak jakby pozamykać sobie drzwi w obszarach, w których nie będziemy dalej rozwijać danej koncepcji, bądź też robić małe kroki ku finalnemu rozwiązaniu, tak, ku jakiemuś produktowi, który opracowujemy. I takie jedzenie słonia plasterkami jest tutaj dobrą przenośnią, więc sama świadomość tego pomaga. Dwa, to świadomość tego, że bardzo często to nasi pracownicy mają niesamowicie fantastyczne pomysły. I oni często nie jest im łatwo, czego my też jako kadra menedżerska nie wspomagamy czasami, aby te ich pomysły doszły do głosu. Bo może nie do końca tworzymy atmosferę, ku temu czasem ludzie gdzieś nie są nieśmiali po prostu, żeby coś powiedzieć, żeby coś zaproponować. Wiadomo, z automatu mało kto jest od razu super przebojowy i potrafi wyjść na afisz i pokazywać, że właśnie wymyśliłem coś, co będzie lepszego. Więc samo tworzenie takiej atmosfery. To jak to robisz w praktyce? Mówisz czy... To jest trochę taki sport relacyjny. Jakby ci, z którymi pracuję, pewnie znają wielokrotnie powtarzane przeze mnie takie sformułowanie, którego używał nasz były szef całej grupy, który mówił, parafrazując na polski, że lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie. Więc takie obudzenie w sobie odwagi do tego, że okej, czegoś spróbuję. No i wiadomo, nie mówimy tutaj o tym, że od razu wydajemy dziesiątki tysięcy złotych na jakieś prototypy albo badania laboratoryjne, ale na przykład każdy z konstruktorów, którzy projektują u nas, ma wolną rękę do tego, żeby na przykład wypalić coś w tych tak zwanych brakach, czy stestować coś, tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, a potem to wyrzucić, tak? No bo to jest zawsze wartość dodana. I myślę, że stwarzanie takiej przestrzeni na dłuższą metę bardzo mocno facilituje rozwój. Bo podsumowując to, myślę, że czasy, w których przełożony stał nad tobą i sprawdzał twoje każde rozwiązanie, prowadził cię gdzieś tam za rękę, dawno minęły. To jest jakby ogrom wiedzy, która w tym momencie jest dostępna. Każdy gdzieś tam się czymś innym interesuje, każdy ma inne pomysły, w innych obszarach jest lepszy i robienie na przykład, nie wiem, platformy takiej do wymiany pomysłów też jest dobrym pomysłem, bo często nasz pomysł albo nasze rozwiązanie, nasza jakaś innowacja drobna, chociaż nieopracowana do końca, będzie takim pięknym wózeczkiem do tego, że komuś innemu otworzy się mała szufladka w głowie i wpadnie na pomysł, że naprawdę coś może zagrać. Jak myślę o lekcjach, a jeżdżę przecież po wielu firmach, głównie po Polsce, to że myślę, że niedocenianie takich narzędzi, TRIZ był wymieniany, czy DFA, okazuje się, że praktycznie na żadnej politechnice tego tak porządnie nie uczą. Że taka otwartość na nowe narzędzia, nie tylko na jakieś nowe symulacje czy jakieś upgrade'y kadowskiego oprogramowania, ale właśnie takie myślowe narzędzia, które potrafią to, co mówiłeś, tak systematycznie przeprowadzić przez ten proces, że wpadamy na nowe pomysły, zauważamy możliwości. To taka lekcja, jaka teraz mi przyszła do głowy. Tak, żebyśmy też nie zabrzmieli tak, że wystarczy mieć odwagę i prototypować na potęgę i samo się rozwiąże. To też tak nie jest. Tutaj bardzo istotne jest to, żeby rozwijając nowe rzeczy, starać się udowodnić sobie, że na przykład to, co opracowałem, może nie zadziałać, a nie, że na pewno będzie działało, tak? Że stworzymy takie środowisko, w którym ten pomysł będzie działał. Nie? Starajmy się szukać
jakby problemów albo dziur w tym pomyśle, jakichś słabych punktów, a nie pudrować to, że na pewno zadziała, nie? Czyli na przykład jak prototypujemy, jak robimy jakieś rzeczy, które mają na celu sprawdzenie rozwiązań, no to miejmy z tyłu głowy pomysł, jak udowodnimy, że działa lub jak udowodnimy, że nie działa, po to, żeby wiedzieć, co pozmieniać, żeby działało. Bardzo ciekawe lekcje, bardzo ciekawe takie uwagi, spostrzeżenia. Bardzo Ci dziękuję, Aleksander, że przyjąłeś zaproszenie, żeby uczestniczyć w naszej rozmowie. Ja również bardzo serdecznie dziękuję, bo to w sumie nowe doświadczenie dla mnie i dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego podcastu GoUp. On jest i na Spotify, i na innych platformach streamingowych. Można też nas znaleźć na YouTubie, na kanale Grupa ODITK, a linki znajdziecie do tego w opisie odcinka. Dziękuję.